Dzień dobry, cześć, witam wszystkich. Dzisiaj trochę nietypowo, bo zaczynamy na dworcu, ale nigdzie nie jedziemy, to znaczy nie jedziemy pociągiem. Na początek, dzięki za wszystkie komentarze, uwagi i pytania. A jedną z rzeczy, która ostatnio najczęściej się przewijała, było jak dojechać do trasy od Ranysa, czy też pokaż całą drogę do Meszherin. No to dzisiaj sprawdzimy to. Dla wielu turystów to właśnie tutaj na dworcu kończy się lub zaczyna rowerowa wyprawa. A jeżeli mieszkacie w Szczecinie, to tym razem spokojnie nie trzeba będzie kupować biletu. Po prostu potraktujemy dzisiaj główny jako wygodny punkt startowy dla tych, co właśnie wysiedli z przedziału rowerowego, jak i dla tych, którzy mieszkają kilka czy też kilkanaście ulic stąd. Zatem ruszajmy. Niestety pod górę. Na ulicy Czarnieckiego mało ruchu, więc nawet w piątek po południu da się jechać na spokojnie. Na Potulickiej mamy takie nie do końca przyjazne włączenie się do ruchu do głównej ulicy, ale po obydwu stronach mamy dopuszczony ruch rowerowy na chodnikach. Więc ja tu w godzinach szczytu wolę po prostu przejść po pasach na drugą stronę. Na Sowińskiego wjeżdżamy w ulicę o uspokojonym ruchu, a pomimo tego, że to piątek, godzina 16, widać, że jest w miarę bezpiecznie. Na Piastów ciekawa sprawa. Mamy dopuszczony ruch rowerowy na chodniku oraz pas dla rowerów po drugiej stronie. Jednak jeżeli wbijemy się na drugą jezdnię, to za chwilę na Placu Szyrockiego będziemy musieli wracać na tę stronę. Tak czy tak, seria świateł nas nie minie. No i od tego miejsca już mamy ciągłość infrastruktury rowerowej. Co prawda jest to oldschoolowa, polbrukowa DDR-ka, ale jak się nie ma, co się lubi i tak dalej. No troszkę tych świateł musimy zaliczyć po drodze. Jedziemy cały czas wzdłuż wylotowej Mieszka I, a potem południowej. Zresztą jeżeli ktoś nawet pierwszy raz odwiedza Szczecin, rozpozna bez trudu, że Opłotki są już blisko. Najpierw mijamy znany szwedzki sklep meblowy, a potem przejedziemy obok kilku marketów i wielkiego, żółtego M, w dodatku całodobowego. Są stojaki rowerowe przy nim jakby co. Drugie wielkie M to znak, że zbliżamy się już do granicy miasta, ale jest to granica symboliczna. Warzymice i Przecław, przez które będziemy przejeżdżać, to tak naprawdę już nie są wsie, tylko miejscowości zdominowane przez nowe deweloperskie osiedla. No i dopiero tutaj pojawiają się oznaczenia R3, czyli Blue Velo, która przez kilka kilometrów będzie wykorzystywać również niemiecką infrastrukturę, by pod Gryfinem wrócić do Polski. W Przecławiu Polbruk kończy się i tutaj musimy przejechać osiedlowymi ulicami o uspokojonym ruchu. Są progi zwalniające. Przejedziemy jeszcze przez pętlę autobusową i to będzie wszystko, jeśli chodzi o obszary takie zdecydowanie miejskie. Za Przecławiem wskakujemy już na asfalt długodystansowej drogi dla rowerów. Będzie jeszcze jedna luka, ale na razie można trochę odetchnąć. A i krajobraz zmienia się na taki, gdzie tylko gdzieniegdzie pola uprawne poprzetykane są halami czy też magazynami. W Kołbaskowie mamy właśnie ową około półkilometrową lukę.
Chodnik jest wąski i nie ma tu dopuszczonego ruchu rowerowego. Tak więc, żeby jechać po chodniku, jedyne co nam pozostaje, no to opieka nad dzieckiem do lat 10. Trochę pagórków, ale nie za wiele. Za Kołbaskowem jedziemy asfaltową DDR-ką i już nie natkniemy się na żadne niemiłe niespodzianki. W Rosówku miniemy ostatnie hale i magazyny i krajobraz zmieni się na permanentnie zielony. Tak jak mówiłem, żadnych luk po drodze. Jedziemy do samej granicy DDR-ką, a na granicy jedyne co musimy zrobić to otworzyć sobie bramkę sanitarną. Jest to takie niemieckie zabezpieczenie przed afrykańskim pomorem świń. Ale co ciekawsze, na niemieckim rowerowym szlakowskazie oprócz znaczków niemieckich szlaków mamy również polską N3. Mała rzecz, a cieszy. No i tutaj mamy drogę rowerową w najwyższym standardzie. Prosta jak strzała, kilka pagórków urozmaica mocno rolniczy krajobraz. Jesteśmy już u wrót Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry. I w ten sposób dojeżdżamy do miejsca zwanego w polskim tłumaczeniu węzeł Staw. Jest to miejsce odpoczynku dla rowerzystów i skrzyżowanie dróg i szlaków rowerowych. Spotykamy tu wiodący na tym odcinku w orientacji mniej więcej wschód-zachód właśnie szlak D12, czyli Odra-Nysa, a dokładnie jeden z jego alternatywnych przebiegów w tym rejonie. A dokładnie na wschód z kolei odbija jeszcze droga rowerowa do Pargowa. Samo miejsce odpoczynkowe ma w dodatku dość nietuzinkową małą architekturę. Można powiedzieć, że to takie rozdroże z rowerowej krainy marzeń. A to nie jedyne miejsce w okolicy, przy którym warto się zatrzymać. Niespełna kilometr dalej, tuż pod Stafelde, mamy ciekawy artefakt. Zrekonstruowany kurhan z, jakby to powiedzieć, oryginalnego materiału. A mianowicie, według zapisków miejscowego pastora, znajdował się na pewnym wzniesieniu samotny kopiec, który był z daleka widoczny w okolicy. Został on zniwelowany na początku roku 1877 i okazało się przy tym, że był to sztucznie usypany grobowiec z czasów pogańskich. Gdy miałem okazję obejrzeć to miejsce, prace rozbiórkowe były już zakończone. Wokół leżało wiele dużych kamieni, a na moje pytanie o znalezione starożytności robotnicy zajmujący się wywozem kamieni pokazali mi spośród nich dwie skorupki brunatno-czarnej urny, jedyne które, o ile wiem, zostały zachowane przed zniszczeniem i obecnie znajdują się w posiadaniu naszego towarzystwa. Kurhan usypano na nowo w nowym miejscu, z materiału, który ocalał z tej rozbiórki. Pierwotnie był on wyższy i mierzył około 6,5 metra. I najprawdopodobniej pochodził z epoki brązu, czyli około 1500 roku sprzed naszej ery. Samo Stafelde leży na granicy Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry i tak samo też zjazd drogą rowerową wzdłuż drogi krajowej z Odrzańskich Pagórków w kierunku Meszerin wiedzie granicą parku. Nie są to jakieś znaczne wysokości, ale jazda w dół jest na tyle długa, że pod jej koniec pojawia się taka w głowie myśl, czy to tędy też trzeba będzie z powrotem podjechać? Odpowiedzi może być kilka. Możemy nie zjeżdżać do samego Meszerin, tylko jadąc dalej na wprost dojechać do Gryfina, żeby albo dalej pomknąć Bluewelo, albo skierować się w stronę Wzgórz Bukowych, albo też wrócić po prostu pociągiem do Szczecina. Można też
pojechać dalej szlakiem od Ranysa do Gars, Szwed lub też jeszcze dalej do Frankfurtu nad Odrą z Gorzelca, a może nawet dotrzeć w Góry Łużyckie czy też Izerskie. No, to już wszystko zależy od tego, ile dni na to po prostu poświęcicie. A tak na dzisiaj, żeby się za bardzo nie zmęczyć, to można odbić parę metrów w bok do wieży widokowej, podobno zwanej Lecący Żuraw, którą odwiedziliśmy w jednym z poprzednich filmów. A jeżeli już nie chcecie nigdzie odbijać, to zjedźmy za strzałkami do Meszczeryn, tuż przy brzegu Odry. Po obydwu stronach rzeki mamy park. Teraz jesteśmy po stronie Parku Narodowego, po drugiej stronie wciąż mamy Park Krajobrazowy i jak na razie wszystko wskazuje na to, że po drugiej stronie Park Narodowy powstanie częściowo. To znaczy, na południe od drogi do Gryfina powstanie Park Narodowy, bo to teren gminy Widuchowa, a na północ w części gryfińskiej, czyli do terenów gminy Kołbaskowo, być może pozostanie wciąż Park Krajobrazowy. W każdym bądź razie, po wielu latach jest to na pewno spory krok do przodu i miejmy nadzieję, że sytuacja rozwinie się jeszcze bardziej pomyślnie. No dobrze, to jeszcze na zakończenie tej dzisiejszej relacji znajdźmy sobie jakieś ładne miejsce, żeby zerknąć na to wszystko z góry. Przypinam rower przy przystanku autobusowym, gdyż wypychanie go na Górę Szczecińską, no to naprawdę kiepski pomysł. Już próbowałem kiedyś. I zapraszam na koniec na kilka minut, prawie górskiej wędrówki. Stettiner Berg ma niespełna 40 metrów wysokości nad poziomem morza, ale położenie niemal nad samą Odrą w dolnym jej biegu powoduje, że pomimo niewielkiej wysokości bezwzględnej i tak jest świetnym punktem widokowym. Widać stąd, jak na dłoni, wszystkie części parkowe niemieckiej i polskiej strony Doliny Dolnej Odry, Gryfino oraz wątpliwej urody elektrownię Dolna Odra. Nawiasem mówiąc, nie widać rafinerii w Szwed, która pasuje do terenów chronionych tak samo dobrze jak podgryfińska elektrownia. Tak więc chyba wszystko już macie jak na dłoni. I w sensie dosłownym całkiem niekiepskiej panoramy i w tym metaforycznym, jeśli chodzi o trasę z centrum Szczecina do Meszczeryn. Mam nadzieję, że dzisiejsza relacja przyda się wszystkim, którzy zapragną przyjechać z daleka, żeby zwiedzić i pojeździć szlakiem od Ranysa, oraz wszystkim tym, którym ta eskapada przypadnie do gustu jako wycieczka lub być może część wycieczki sobotniej, weekendowej czy też okołoświątecznej, no bo zaraz wiosenna biesiada na horyzoncie. Zatem, jeżeli dzisiejszy materiał przypadł Wam do gustu, to zostawcie proszę łapkę w górę. Zerknijcie także na ślad GPS, jeżeli dotarliście do tego miejsca, a jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to teraz jest już jak najbardziej spokojna chwila, spokojny moment, żeby to zrobić. A ja żegnam się już i do następnego razu.